Dzień dobry, niedziela, słońce już wysoko, godzina 9:07. Dzisiaj w planie trzeci dzień dziecka. Tym razem idziemy na stadion w Odmochowie, tam chyba, z tego co zrozumiałem, Czarni od Muchów organizują imprezkę z dmuchańcami, więc wyruszamy. Zaczyna się o 9:00, więc mamy już 8 minut opóźnienia, czy tam 7, ale myślę, że na dmuchańce się załapiemy jeszcze. Że zapraszam. Tam koło tego drzewa z tabliczką i z kablem mamy taką kulę, rzeźbę kinetyczną. Jest o tyle ciekawa, że ona faktycznie się unosi na wodzie. W sensie jest to jedno tyle duże ciśnienie wody, że utrzymuje tą dużą kulę. A gdy nie ma wody, no to kula leży w misie. Się kręci i można ją sobie kręcić. Ja lubię takie rzeźby kinetyczne. Okej, następna scena. Grill. Tu jakieś mięso się na słońcu grzeje. Tutaj grill rozpalony, jak widać. Temperatura, odczyt 120. Tu patrzymy do środka. Uwaga. Rączka nie parzy. Co my tu mamy? Mięsiwo, mięsiwo, mięsiwo i mięsiwo. Miałem ocenić, czy jest dobre i sądzę, że nie. Że nic się nie zmieniło od czasu, gdy wstawiliśmy 5 minut temu. Także zamykamy. Ale wielka. I wróciła, to jest chyba ulubiony słupek. No, to wróciliśmy z imprezki. Fajnie było. Nie doczekaliśmy się do piany strażackiej, ale myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję jakoś nieraz ich kiedyś zobaczyć. No, impreza była organizowana przez... O, takie coś. MZLKS Czarni od Muchów, Szkółka Piłkarska Czarni od Muchów. I z tego co słyszałem, to jest pierwsza ich impreza tej szkółki piłkarskiej. No i było bardzo fajnie, widziałem tam bardzo dużo młodych dzieciaków, małych dzieciaków nawet. Tutaj pisze, że... O, tak. Najmłodsza drużyna z Krzaty 4-6 lat, czyli już 4-latki mogą próbować grać w piłkę. No i później do grupy do 16 lat. No, widziałem też, że dziewczyny grają, więc jak ktoś się nudzi w okolicach Odmuchowa i ma dzieci, to może być dobry pomysł. Wydaje się być to ciekawe. Troszkę lepiej to wygląda niż moje wyobrażenie o piłce nożnej dzieciaków, gdzie w zasadzie się dostawało piłkę i się biegało do bramki. No idąc dalej, to wczorajsze moje opalenie to jednak było chyba bardziej radykalne niż się... nie pokażę wam. Niż się spodziewałem, bo mnie pieką przedramiona. Nie, to są ramiona, pokazuję mi pieką przedramiona. I dzisiaj musiałem chodzić, wpadłem na pomysł, żeby założyć sobie bluzę do biegania. To jest taka czarna, ale bardzo przewiewna bluza do biegania i to był strzał w dziesiątkę, bo jak tylko ją zdejmowałem albo podwijałem rękawy, od razu mnie piekły przedramiona. A w bluzie to słońce nie dochodziło do skóry i byłem posmarowany olejkiem, ale mimo wszystko tak mnie piekło. No bo oprócz ultrafioletu mamy całe spektrum długości fal i mamy też na przykład czerwień i podczerwień.
która też dochodzi do skóry i też ją nagrzewa. Więc leki chronią przed ultrafioletem, a ubranie chroni generalnie przed całym spektrum. I okazało się, że było 20 kilka stopni dzisiaj. Wszyscy w krótkich rękawkach, chodziłem w bluzie i byłem mega zadowolony, bo się nie grzały mi się ręce. Także polecam taką sztuczkę, jakby ktoś się przepalił, żeby ubrać jednak długie ubranie, ale przewiewne, to ma to sens. Dobra, stoicy na dziś dość dziwni. 4 czerwca, po to tu jesteśmy. Dlaczego więc czujemy się obrażeni? Dlaczego narzekamy? Po to, co nam się wydarza, tu jesteśmy. Seneca. Niewiele z tego wynika tutaj, natomiast w przypisie czy tam w wyjaśnieniu to chyba jest raczej chodzi o to, że jesteś spadkobiercą imponującej tradycji i jako zdolny do przetrwania potomek swoich przodków masz te same zdolności co oni. Przetrwanie jest twoim przeznaczeniem. Tak zostałeś stworzony. No to akurat dziwne ten na 4 czerwca. Dziwne to takie przesłanie stoickie. Medytacja stoicka. No, a wieczór to żeśmy sobie obejrzeli Kapitan Ameryka, pierwszy Avenger, czy też pierwsze starcie. Pierwszy film z Marvel Cinematic Universe o Kapitanie Ameryce. Także mamy już obejrzanego Ironmana, Thora i Kapitana Amerykę. No i śmieszne to jest. Niektóre scenki są dość zabawne, ale fajnie widać, że to jest jednak ten duch komiksa jest dość dobrze odzorowany. No, tak jak wspominałem, wtedy przy tych pierwszych filmach to oni jeszcze nie wiedzieli, czy to wypali, czy nie wypali, więc się mocno spinali, żeby to było ładne, sensowne, żeby jakiś był scenariusz, żeby była jakaś historia. Później jak już uzyskali prestiż tego Marvel Cinematic Universe, to mam wrażenie, że teraz zaczęły się rozmywać te filmy. No, a tutaj Steve Rogers dał radę. Dobra, to na dzisiaj już na tyle. Ja już się szykuję do spania, jeszcze spróbuję tu pozmontować to i zobaczymy się już jutro. Dzięki i do zobaczenia.